Prezentowany w dzisiejszym odcinku album jest w moim odczuciu synonimem powagi, transcendencji i mistycyzmu. Album, który udowodnił, że metal łączy się z każdym gatunkiem muzycznym i na jego kanwie można stworzyć dzieło ze wszechmiar oryginalne. A dzisiejszą płytą jest Batiuszka Liturgia. Batuszka powstają w stolicy Disco Polo, czyli w Białymstoku w 2015 roku i grają muzykę black metalową inspirowaną cerkiewną muzyką prawosławną. Skład biorący udział w projekcie to Christofor, gitara, bas, Martin, perkusja oraz Barfołomiej, wokal. W listopadzie ukazuje się singiel pod tytułem Jektynia Sem, zaś w grudniu pełnoprawny debiut pod tytułem Liturgia. Od 2019 funkcjonują dwie batuszki, jedna Krzysztofa Drablikowskiego, druga Bartłomieja Krysiuka, gdyż następuje konflikt o nazwę zespołu. Ale powracając do Liturgii, to ponad 40 minut muzycznego majstersztyku. Chłopaki połączyli agresję razem z niesamowitym religijnym klimatem, co brzmi tajemniczo, magicznie, po prostu świetnie. Produkcja płyty według mnie jest bardzo dobra. Z jednej strony jest surowa i brzmi jak rasowy album black metalowy, z drugiej strony jest klarowna, gdzie każdy instrument jest dobrze słyszalny. Obcując z Liturgia mamy wrażenie, jakbyśmy uczestniczyli w prawosławno-okultystycznym nabożeństwie, w którym czarny kapłan wygłasza swoje kazania. Całość tej mszy jest oparta o blackowe tremola, które są tak skomponowane, że bardzo wpadają w ucho. Raz są ciężkie, raz śpiewne. Do tego wokal jest blackowym krzykiem, urozmaiconym o dostojne zaśpiewy à la pop w cerkwi, tudzież sobie co jakiś czas zaśpiewa jakaś babeczka oraz mamy wszędobylskie chóry. Całość naprawdę robi kapitalne wrażenie. Utwory są poprzecinane fajnymi wyciszeniami, w których to a to słyszymy dzwonki, a to dźwięk bujającego się kadzidła, co jeszcze bardziej podbija klimat zawarty na albumie. Tempa są zróżnicowane, aczkolwiek dominują te ekstremalne, zamiatające kurz z naszych półek. Całość albumu jest właśnie osadzona na takim szkielecie muzycznym. Trzeba przyznać, że Batuszka nie oszczędziła nam brutalności. Strona tekstowa jest również ciekawa, ponieważ liryki są napisane i odśpiewane po rosyjsku i oscylują w klimatach religijno-mistycznych, jednak przedstawione od mrocznej strony duszy. Powiem wam, że był to świetny pomysł połączenie brutalności i ekstremy razem ze wschodnią melancholią. Wytworzyło to niespotykany klimat pewnego niepokoju oraz chłodu. Na całość płyty składa się 8 kompozycji, które stanowią całość. I właśnie w ten sposób najlepiej jej słuchać, jako całość, ponieważ wtedy doświadczymy tego misterium płynącego z muzyki. Nadszedł czas, by posłuchać fragmentów tego mistycznego albumu. Będę się tutaj posługiwał polskimi tłumaczeniami tytułów. Jektynia Adin, czyli oczyszczenie, utwór rozpoczyna się dźwiękami 7-strunowej gitary oraz głosu kapłana, które to wprowadzają nas w klimat powagi panującej w kościołach. Następnie zostaje on zburzony blackowymi gitarami, chórami męskimi oraz rozdzierającym krzykiem wokalisty. Utwór się bardzo rozwija, od wolniejszych fragmentów po bardzo szybkie, tekst zaś jest głosem Boga, który zwraca się do Izraela, aby wychwalał jego imię. Jektynia 2, czyli błogosławieństwo. Utwór prezentuje ekstremalne oblicze zespołu, szybkie i ostre tempa, ale jednak nie pozbawione melodii. Ostatecznie utwór zwalnia, gdzie gitary stają się cięższe, zaś im towarzyszą chóry a la prawosławne. W tekście zaś Bóg mówi, że jest błogosławiony i prosi o modlitwę, aby został zbawiony. Boże, mnie nieście duchom, jako Ciech carstwo. Błażenni płaszczują, jako Ci ucieczą. Jektynia 3, czyli mądrość, to chyba mój ulubiony kawałek na płycie. Rozpoczyna się modłami mnicha, po czym następuje świetna pauza i atak blackowej ekstremy w czystej postaci z krzykiem wokalisty oraz melodyjnymi tremolami. W tekście zaś Bóg zwraca się do grzeszników, że jeżeli oddadzą mu pokłon, on na pewno ich zbawi. Spoczywaj.
Jektynia 6, czyli Nadzieja. Utwór rozpoczyna się śpiewem kościelnych babuszek, aby za chwilę wmieszać się w huragan blackowej ekstremy. W ogóle w kawałku jest jakaś taka nieodgadniona tajemnica oraz niepokój. W tekście zaś Bóg mówi, że mimo że leży w grobie od 40 dni, na pewno ocali lud swoją boską mocą. Zapraszam Was teraz do obejrzenia fragmentu koncertu Batiuszki, który odbył się w październiku 2016 roku w warszawskiej Progresji. Było bardzo tajemniczo i mrocznie. Rzućmy okiem na okładkę oraz wkładkę. Okładka przedstawia na żółtym tle ikonę Matki Boskiej z Jezusem na rękach, ale po dokładniejszym przyjrzeniu wydaje się, że obraz jest bardziej bluźnierczy niż pochwalny, ponieważ postacie nie mają twarzy i są popękane i zniszczone. Na górze pośrodku nazwa zespołu, a pod spodem tytuł. Digipack nie jest mega obszerny, ale dość ładny i podzielony na 3 łamy. Z jednej strony, po lewej stronie jest ikona Martina, która ma na sobie odwrócony krzyż. Na środkowym panelu jest płyta CD również w tonacji pomarańczowo-żółtej, a na niej nadrukowana gołębica oraz kielich, prawdopodobnie Święty Graal oraz logotypy wydawców. Po prawej zaś stronie jest ikona Barfołomieja, z której to oczu płyną krwawe łzy. Po drugiej stronie wkładki, po lewej stronie jest ikona Chrystofora z odwróconym krzyżem oraz również płynącymi z oczu krwawymi łzami. Środkowa część jest to tylna strona okładki, gdzie na samej górze jest nazwa zespołu, pod spodem prawosławny krzyż, który jest odwrócony, a na dole tytuł albumu. Po 2 stronach krzyża tytuły utworów. Po prawej stronie, jak widzicie, jest to okładka. Batuszka to świetna odskocznia od norweskiego grania. Chłopaki stworzyli swój niepowtarzalny styl i pokazali, jaki niewykorzystany potencjał jeszcze drzemie w muzyce metalowej. Tu każdy kawałek jest świetny i co najważniejsze nietandetny, a grając taką muzykę łatwo się o nią otrzeć. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!